trochę pozwalam, 70 na godzinę, ale ja tu płynę. Tu nie czuję w ogóle żadnych dziur. O, jak fajnie zarzuciło. Świetnie. Naprawdę bajka. Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj takim dużym samochodem, dużym SUV-em, Volkswagenem Touaregiem w poliftowej wersji z 2007 roku, 3-litrowym silnikiem diesla. Auto ma żółte tablice, tak jak zobaczycie. Przyjechało z Luksemburga, czyli tego małego, bogatego kraju. Auto bez pneumatyki. Tak pewne, każdy wie, że Touaregi mają pneumatykę, no akurat ten jest bez. Ma zwykłe zawieszenie. Można od tego w sumie zacząć. Jeśli chodzi o pneumatykę, a zwykłe zawieszenie, to akurat w jakimś sensie mam dosyć duże doświadczenie, bo rok miałem takiego z pneumatycznym zawieszeniem Touarega i mogę powiedzieć, że nie widzę wielkiej różnicy. No, w zasadzie to żadnej różnicy nie widzę. Tak samo płynnie, taki miękki jest, fajny, komfortowy jak ten z pneumatyką. No, także ta pneumatyka, dochodząc do wniosków, to jest tylko fajna, jeśli chodzi o to, że można bardzo wysoko podnieść samochód, pewno wyżej niż on tutaj stoi, bo on teraz taki wypoziomowany jest między takim niższym a wyższym, ale i tak jest wysoki. A w pneumatyce można sobie obniżyć na taki tryb sport, fajnie się trzyma gdzieś może na autostradzie, lub podwyższyć gdzieś trochę wyżej, ale im wyżej, tym się robi twardziej i to też jest tylko takie na chwilę. Trochę słońce nam świeci, ono zaraz przestanie, zajdzie. Auto oczywiście z automatyczną skrzynią biegów, silnik V6. Nieduży przebieg oryginalny, 239 tysięcy, to na ten rok. Silnik duży, niewiele. Także auto jest jeszcze bardzo zdrowe. Przyjechało z zagranicy z taką małą tam utarczką na lewym świetle przednim i błotniku. Tam zostało wymienione. Mogę pokazać nawet zdjęcia, jak to wyglądało, jak był kupiony. Zostało tym, nawet błotnik był w kolor kupiony, nie malowany. Także zostało to szybko zrobione i auto jest gotowe. Jeśli chodzi o Touaregi i prowadzenie, no to czuć, że się jedzie jakimś dużym smokiem. No nie można powiedzieć, że jadę dużym samochodem, a czuję się, jakbym jechał małym. Kierownica chodzi lekko, tak jakby się naprawdę małym samochodem jechało. Ale uczucie jest takie, że się naprawdę jedzie czymś wielkim. Nawet w Range Roverze nie czuć było takiej masy jakiejś takiej. Jest, oczywiście ta moc tutaj pozwala, że to wszystko lekko reaguje
na pedał gazu i tak dalej. Samochód, ale jest takie poczucie takiego dużego samochodu. I jeszcze te zawieszenie zdaje się takie, jakby płynął się tym samochodem, płynęło się po drodze, a nie jechało. Się buja, ale wszystko takie jest wyważone. Jak się na początek wsiądzie, to się wydaje, o, że on taki jest może rozchwiany, ale jak się już trochę dłużej jedzie, to dochodzi się do wniosku, że nie, wszystko jest w porządku, się fajnie trzyma drogi, nie jest tam jakiś taki, jest jednak taki Volkswagenowy, a nie jakiś taki przewrotny, jak jakieś te Jeepy Grand Cherokee czy coś takiego, amerykańskie samochody. W środku jest bardzo cicho, tutaj słychać może tylko opony. To jest jeden z najcichszych samochodów, kiedyś oglądałem taki test w tej swojej klasie. Tam dużo cichszy jak BMW X5 i tak dalej. Tak, mam naprawdę też drzwi, to wszystko jest grube, wygłuszone. Także jest bardzo cicho. Siedzenia są komfortowe, podłoga jest taka płaściutka, fajna pod nogami. Siedzenia bardzo wygodne. Tutaj mamy do czynienia z pełną elektryką siedzeń po obu stronach. Pasażer oraz kierowca. Także jest jakiś tam skórka, jest szyber dach, czujniki przód tył. Oczywiście klimatronik, tak, to prawie każdy ma. Fajne radio z nawigacją oraz można oglądać filmy DVD, DivX. I nie jest jakaś podróba z Chin, a prawdziwy pionier. Także ma to swoją zaletę, bo to tak szybko nie siądzie. I fajnie wprasowane. Z tego co tam gdzieś na ulotkach patrzyłem, to w Volkswagenie to zamontowali. Nawet tutaj na wyświetlaczu jak się przełącza, pisze pionier. Także wcale nie jest to takie do końca, że to takie hop, dołożone. Auto super. Super brzmienie ma. Z tyłu mamy aż 4 tłumniki, to jeszcze taki dorobiony wydech. Że naprawdę, tak jak tutaj teraz jadę między tymi łąkami, to jakbym sobie płynął. No dźwięki są tak, jakby się jechało, nie wiem, 500-konnym Touaregiem. Ale to zawsze jest milsze, taka jest przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o konie, a dźwięki. Już widzę, co może pokazywać V10, skoro V6 tak fajnie meruczy. Jest tutaj 3-litrówka, bardzo lubiana w Audi różnych, od A4 do A8, A5, A6. Zawsze są te z 3-litrówkami droższe samochody. Także jak na Touarega, to jest to silnik taki normalny, nieduży, standard. Mamy jeszcze V10 5-litrowy. No i były 2,5, ale to w tym starszym modelu przedliftowym. Jest fajnie zachowany tutaj, są siedzenia, wszystko jak nowe wygląda, nie jakieś powybijane. To ta skóra naprawdę jest dobrej jakości, bo na 230 000 nie ma w ogóle śladu po jakimś załamaniu, krzywiźnie tutaj gdzie siedzimy. Żaden klawisz nie ma zdarcia. Tu wszystko jest, każdy klawisz jest normalnie, ma swoją tą fakturę, ten znaczek, co jest też, jak ja miałem swojego Touarega z przebiegiem trochę tylko większym jak tutaj, a nawet mniejszym, miałem mniejszy przebieg, miałem wszystko zdarte już, a tutaj naprawdę każdy klawisz, wszystko jest w super stanie. Kierownica, jak już mówiłem, chodzi bardzo lekko. To chyba tutaj to w kierownicy to jest sama przyjemność z jazdy, bo z takim dużym samochodem, a się kręci jak jakimś Volkswagenem Upem, znając życie jak w Upie. Zegary są piękne, takie fajne, mają podświetlenie takiego
Ecri, nie białe, a takie Ecri dodaje to dużo więcej uroku moim zdaniem niż jakieś białe zegary. Także jest bardzo fajnie. Jeśli chodzi o miejsce w środku, to tutaj nie dotknę na pewno tamtej szyby, to naprawdę musiałbym się bardzo mocno schylać. Jest szeroki, jak dwie osoby siądą, to się nie trącają łokciami. Jest naprawdę mega wygodny. Jest podwójny jeszcze tutaj ten podłokietnik podwójny ma schowek. To jest też naprawdę coś bardzo fajnego. Jazda jest przyjemna, tylko lać paliwo i jechać. Także naprawdę jest duży komfort. Czy to po jakichś wioskach, bo jest takim estetycznym samochodem, że naprawdę tak jak sobie teraz jadę i tak gdzieś 80 na godzinę, bym 70, 80 nie przekraczał, to bym mógł przyjechać też całą Polskę i wcale mi się zapierdalać tak jakoś. Także to jest taki, ja uważam, uniwersalny samochód i na autostradę, i gdzieś nawet w mieście się sprawdzi. Tak sobie patrzyłem, teraz może nie patrzę, akurat tutaj miałem włączone, tylko musiałbym dojść, gdzie to jest. Konsumpcją, travel, comment, konsumpcją. O, tu mam. Jeśli chodzi o spalanie, może tu nie jest adekwatne do tego, bo można i tak sprawdzić spalanie gdzieś sobie na internecie, ile pali tak samo. Ale jak jedziemy tak 60-70, tak jak teraz jadę, to tam spalanie waha się między 5 a 7 litrów. To jeśli tak gdzieś byśmy chcieli krajobrazowo sobie płynąć, to naprawdę to spali tyle, co każdy inny samochód. To nie jest jakiś też Meksyk, że tam trzeba lać, że to zaraz 20 litrów spali na 100. No nie. Tam śmiało pewnie można spalić z 7,5-8 na takiej spokojnej jeździe, podziwiając sobie widoczki. A jednak jak tak gdzieś poza miastem, poza autostradą, więcej jak te 80 się nie da jechać, no to też ten samochód nie spali i nikogo nie spłucze z pieniędzy tak aż bardzo. Jeśli chodzi o awaryjność tych samochodów, no ten akurat jest fajnym egzemplarzem, bo miał tą stłuczkę tam jakąś niewielką i tam jakieś autokasko ktoś dostał i ten samochód odstąpił. I zbiornik był prawie pełny paliwa tam i wszystko było tutaj, także po prostu przerwana została czyjaś jazda i wszystkie jej opony, wszystko w dobrym stanie, żadnego błędu, nic. No po prostu ktoś go używał, a nie chciał go sprzedać. Tylko jakimś rządzeniem losu go sprzedał. Co moim zdaniem jest dużą zaletą, bo nie chciałbym takiego samochodu kupić gdzieś za granicą od Niemca, Francuza, kogokolwiek, kto już go chce sprzedać, bo jak już go chce sprzedać, to znaczy, że już jest nieciekawy, a tutaj jednak do końca był jeżdżony i ktoś o niego dbał. Tak jak mówiłem, żadnego błędu, nic nie ma do dzisiaj. Także bardzo fajnie. Mamy jakiś reduktor z napędami, ale o tym nie będę mówił, bo to ktoś bardziej się interesuje, to może sobie to sprawdzić, o co to dokładnie chodzi. Także dużą zaletą tutaj jest, mówię, że ten samochód jest tam jakiejś niewielkiej stłuczki, a nie zostawał sprzedawany, bo ja na przykład gdzieś w Polsce jakbym miał, mi ktoś kazał kupić Tuarega i bym miał, to się boję. Sam swojego jak sprzedawałem, to tam też miałem jakieś różne problemy, bo naprawdę byłem świetnie, znaczy bardzo zadowolony i świetnie mi się jeździło. Miałem tego 3.2 V6 benzyna gaz. Naprawdę jeden z najlepszych samochodów jakie miałem. To nie chodzi już o jakiś najdroższy czy coś w tym rodzaju, ale najlepszy samochód jaki miałem, bo naprawdę przyjemność z jazdy była no maksymalna. Tutaj tak samo. Tu każdy kilometr cieszy w tym samochodzie. Jak ktoś się taki samochód naprawdę decyduje, nigdy nie miał do czynienia z takim samochodem, to jak wsiądzie, przejedzie tam 50-100 km, to naprawdę nie będzie żałował tych 2 litrów, 3 więcej od jakiegoś Passata 2-litrówki. Powie, te 10-15 zł to on woli dołożyć i naprawdę sobie jechać tak jak się jedzie tym samochodem. Oczywiście własności terenowe. Jest to ostatni Tuareg z takimi własnościami, bo naprawdę ma ono duże własności terenowe. To zawieszenie i dalej, chociaż na tym się nie znam, ale dużo o tym czytałem, dużo oglądałem filmów też, zanim kiedyś kupiłem ten samochód.
swój, co miałem. Także naprawdę dużo ma. A jeszcze nie wspomniałem, że tutaj nawet nawigacja jest normalnie działająca w Polsce i wszystkie miejscowości podaje i tak dalej, ta Szewko. To też w tym Pionierze radiu jest naprawdę fajne radio. Myślałem, że to jakieś, jakby kupowane na zdjęciach, myślałem, że to jakieś dziadostwo. Później jak żeśmy złamali hasło tutaj, na takiej ruskiej stronie i włączyli, to byłem w szoku. I tak samo nie traci jakości dźwięku i tak dalej, bo jest to Pionier, a nie jakiś Android tam za 500 zł czy 600. Takie radyjko kosztowało około 2000 zł w tamtych czasach, a nawet i 3. No to była kiedyś w tam 2008 roku, 2009 maszyna już. No, właśnie tak trzymam 80 i równo mam wciśnięty pedał. Tu mam 4.3, 6.1, 6.9, 7. Znowu 6.9, 5.3, 4.2. No to wyjdzie gdzieś te 7,5 litra na 100. To nie jest jakimś Meksykiem. Ten egzemplarz jest też taki dosyć żwawszy, bo ma opony tylko 17-calowe. Naprawdę 19, 20, nie dość, że się twardziej jedzie, no to też ten samochód ma więcej do roboty. Także jest fajny kompromis taki. Auto nie jest jakieś takie wylalkowane, jakieś tam rzeczy. Dużo można do niego dokupić, nawet miało być to wszystko kupione. Na przykład relingi chromowane w takim firmie Chrome Master nowe, na takie śrubki się zakręca. Oczywiście taki charakter ozdobny. 400 zł kosztują. Opony ktoś nam chciał sprzedać z fajnymi felgami, 18, już takimi fajnymi, nowoczesnymi. 1000 zł z oponami. Można by było to wszystko kupić i nie wiem, ten samochód by był warty ze 33 000 zaraz. To jakieś Bóg wie jakie pieniądze, a można by mało co tam zrobić w tym samochodzie. W egzemplarzu, którym jedziemy, jak mówiłem, tam była ta stłuczka. Nigdy tam nie został on tam malowany, tylko jest po prostu taki ślad na masce, na rożku. Nie dawaliśmy tego robić, bo jakby dać gdzieś do lakiernika, to 2-3 tygodnie trzeba czekać na to. Także nikt tego nie dał reperować, znaczy malować. Jest zamieniona lampa, bo była natłuczona. Zderzak, tam ta przednia atrapa była satynowa, teraz jest w chromie. No w jednym miejscu była pęknięta, no to tam już by było obciach to zostawić, także wymieniliśmy z zamiennika samą tą dużą objęmkę. A teraz cała chromowana, tak moim zdaniem to wygląda trochę ładniej. No to tak mi, jeśli chodzi o wygląd z zewnątrz. Opony są fajne, Pirelli Scorpion, czyli takie w teren i wszędzie. Może gdzieś wjadę w teren. Naprawdę się jedzie w terenie bajka, bo ten samochód płynie. Tak jak ten na pneumatyce, który miałem. Miałem kiedyś taką witarę, gdzieś tak podjeżdżałem pod te same góry, to tam podskakiwałem aż do sufitu, a tutaj to tak jakby na gąsienicach się wspinał, tak mięciutko. Tu pojadę w lewo. Tam się gdzieś. Oczywiście ta wskazówka szybko zmierza powyżej 100 km na godzinę. Tak szybko nam ginie paliwo w zbiorniku. No, w takich ekstremalnych przyspieszeniach to na pewno ten samochód potrafi. Przyspieszyć. Fajnie. A pojedziemy jeszcze tutaj sobie po takim piasku. Oczywiście stały napęd na 4 koła. No sobie tu trochę pozwalam, 70 na godzinę, ale ja tu płynę. Tu nie czuję w ogóle żadnych dziur. O, jak fajnie zarzuciło. Świetnie. Naprawdę bajka. Dobra, to sobie zawrócimy. Bardzo fajny jest skręt tego samochodu. Naprawdę.
jak autobus zawraca. No naprawdę Passat B7, B8 to naprawdę to tak nie zawróci. Naprawdę jakiś masakra, jakiś skręt jest normalnie masakra. No, dociśniemy sobie znowu, mam nadzieję, że gdzieś na drzewie nie wylądujemy. Jeszcze są ślady jak mnie. No. Ale pięknie. No, normalnie gdzieś na plaży czy gdzieś to jakby była wolna przestrzeń, to bym chyba dał upust emocjom w tym samochodzie. O! Super. Normalnie bajka. Można tutaj korzystać dużo bardziej z tej jazdy takiej terenowej, ponieważ jest to zwykłe zawieszenie. Jak miałem na pneumatyce, jak za dużo się pojeździło, powariowało, to zawsze jakiś spadł czujnik, poziomowania, coś tam zawsze się działo. Jak się upust dało emocjom, a tu jednak nie ma się co zepsuć. Mnie po pneumatyce na przykład bardziej by ten odpowiadał, po doświadczeniach z pneumatyką. Chociaż on mi chodził, do góry się podnosił, tam nieznacznie przód mi opadał kiedyś w tym moim Tuaregu, ale jednak wolałbym bez tej pneumatyki. Tym bardziej, że widzę, że się jedzie równie fajnie. Nie mogę się tu czepiać, że się jedzie dużo gorzej. Nie będę robił tutaj pomiaru przyspieszenia w tym samochodzie. Tak widzicie, że to przyspiesza naprawdę fajnie. Jechałem tym samochodem 170 na godzinę, też jest stabilny. Ogólnie się tutaj czuję tak jakby, no, można by było w drzewo uderzyć i może by się nic nie stało. No takie robi wrażenie na drodze. Podobne też wrażenie robi na innych uczestnikach ruchu. Ponieważ jak gdzieś się jedzie, no robi jakieś wrażenie ten przód, masywność tego samochodu, jakiś majestat sobą przedstawia. Naprawdę się jeździ tym samochodem świetnie. Wrażenie robi takie, jak już mówiłem wcześniej, nie żałujemy pieniążków. Wlewamy paliwo i sobie po prostu jeździmy gdzieś rekreacyjnie. Ja nie mówię, że to trzeba co dnia do pracy jechać, ale przeglądając ogłoszenia w internecie, stare Vitary, Suzuki Samuraje, te małe samochodziki takie, co kupuje się tak sobie do domu, jak motocykl w tej chwili, no jest moda, off-road. To porównując tutaj do około 30 000 zapłacić za takiego Tuarega do tych wszystkich terenówek, tam też trzeba wlać gaz, tego, tamtego, tam nie ma klimatyzacji, nie ma komfortu, nic, no są takie prostackie samochody proste, ale kosztują te same pieniądze, no. To jeśli bym miał sobie kupić dla przyjemności samochód i jeździć sobie weekendowo kiedykolwiek, no to jest idealny samochód. Wlewam za 100 i sobie jeszcze tam w weekend gdzieś se jadę tam ognisko zrobić, czy gdzieś na jakiś biwak, czy nad jezioro. No nie ma nic lepszego. Naprawdę się fajnie trzyma drogi. Także uważam, że te samochody są bardzo tanie. Jeszcze kupując taki samochód z takim przebiegiem 239, bo i 400 000 nie byłoby mu straszne, to już naprawdę jest genialny samochodzik. Już bym się nie czepiał, czy ma jakieś ryski na błotniku, czy coś, czy cokolwiek. No ale to nie są pieniądze duże, a jest frajda niesłychana. Także na tym teście złego słowa nikt ode mnie nie usłyszy na temat Tuaregów. Ponieważ ja sam miałem swojego. Sprzedawałem go w sumie dlatego, bo nie chciałem już go dłużej mieć. A tam różne mieszkaniowe rzeczy, także potrzebowałem pieniążków. Ale też zbliżał się tam wymiana łańcucha, ale tam akurat było słychać i to każdy, nawet jak kupował, wiedział, że będzie musiał ten łańcuszek zrobić. Tak jak tutaj to nic nie słychać, to silnik tylko mruczy. Żadnego napinacza, nic nie słychać. No u mnie już było słychać. Niestety tam mój był z 2003 roku i benzynowy silnik, ten VR6, także był tu inny. Tutaj naprawdę jest technicznie rewelacyjny.
A jeśli ktoś mówi, że te samochody się psują, jakieś problemy robią, to ja uważam, że zależy, no kto jaki kupi, taki ma. Bo samochód samochodowy jest nierówny. Ten może jeszcze przejechać 150 tysięcy i tu nikt dużo nie włoży pieniędzy. Może jakiś czujniczek wymieni, pierdołkę. A można kupić taki, co od razu 10-15 tysięcy się wsadzi. Ale uważam, że ten nie jest takim samochodem. Skrzynia 6-biegowa. No teraz jadę sobie 100, lekko przyduszam na gaz. No trudno mi teraz, akurat mam 3 litry spalania, no ale z góry jedziemy. Ale chciałem tak równiej przytrzymać. To nie jest straszne takie spalanie. Tutaj jeszcze mamy hak chowany w tym samochodzie. W bagażniku leży hak. A co się z tym wiąże? 3,5 tony na haku. Czyli można ciągnąć za sobą podwójną lawetę z 2 autami. Jakiejś tam klasy średniej. To jest jedna z największych zalet tych samochodów. Te lawety. Bo zapinając samochód z 2 lawetami i spalając jakieś 13-14 litrów nawet na 100, chociaż to tyle nie spali, bo tam czytałem na forach w trasie około 12 litrów, tak? I przywożąc 2 samochody, a nie jadąc 2 razy jakąś lawetą, busem, czymkolwiek, no to już jesteśmy naprawdę do przodu i czasowo i z paliwem. Także do jakiejś łodzi, do czegokolwiek, jakieś mini koparki, jakieś większej kopareczki takiej, no się bardzo, bardzo nadają te samochody. Tak sobie jadę i teraz sobie myślę, jak bardzo mi się ten samochód podoba. Aha, niedawno też był test Tiguana Airline'a. 2017 rok. Cena około powyżej 100 tysięcy złotych. To mówię od razu, o 1 000 000 razy lepszy komfort jazdy, o 1 000 000 razy lepsze wrażenia jak w Tiguanie Airline za powyżej 100 tysięcy złotych. No naprawdę płacą tutaj 30 tysięcy. Ten auto kosztowało około 280 tysięcy nowe w tamtych latach, ale płacą teraz około 30 tysięcy. To mam 5 razy lepszy komfort, no może nie 5, ale chociaż 3 razy lepszy komfort i wrażenia z jazdy, i przyjemności, i dźwięki, i pod dupą, i wszędzie, jak w takim Tiguanie za powyżej 100 tysięcy. Że akurat no nie kupiłbym takiego Tiguana, wolałbym w takie auto wlać trochę więcej paliwa lub ewentualnie wsadzić nawet 10 tysięcy, ale jeździć samochodem komfortowym, miłym, takim fajnym w prowadzeniu, a nie takimi zabawkami tam z tymi elektronicznymi tam zegarami. Akurat no nie urzekło mnie to zbytnio. Wszystko fajnie, bo to nowoczesny, fajny wygląd, ale i tak to auto robi większą robotę jak te wszystkie tamte zabaweczki. Jeśli chodzi tutaj o bagażnik, tam jest klapa samodomykająca, można samą szybę otworzyć. Nie będę tego pokazywać, bo na wszystkich testach to już było pokazane. To każdy sobie już zawsze to wszystko obejrzy. Bagażnik jest taki akuratny. Jak się złoży siedzenia, to naprawdę dużo wejdzie w niego. Mniej więcej jak w Passacie takim B5. Już nie będę mówił B6 czy B7, ale coś w tym rodzaju. Jako że już mocno słońce świeci, to mi się wydaje, że to będzie na tyle o tym samochodzie. Się trochę przejechaliście ze mną. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji.